Skagway to miasteczko, które wciąż oddycha duchem gorączki złota sprzed ponad 100 lat. Dziś wyruszymy koleją White Pass and Yukon Road, dawną trasą poszukiwaczy złota, by nie tylko podziwiać zapierające dech krajobrazy, ale również spróbować swoich sił w poszukiwaniu tego cennego kruszcu. Trasa ta prowadzi przez strome zbocza, głębokie kaniony i miejsca pełne historii tamtych czasów. Kto wie, może i nam uda się znaleźć kawałek złota, tak jak to robili pionierzy. Przygotujcie się na pełną wrażeń podróż po historii i przyrodzie Alaski. Moi kochani, witam was w kolejnym odcinku z naszego rejsu po Alasce, tym pięknym oto statkiem. Dzisiaj jest zimno. Zresztą można, nie wiem czy widzicie, leci para, jest naprawdę zimno. Wczoraj był świetny dzień, cieplutko, dzisiaj już tak nie, dzisiaj już jest 2 stopnie teraz i na pewno wieczór będzie na pewno bardzo zimno. Dzisiaj jesteśmy w miejscu, które jest wyjątkowe dla Alaski, ponieważ w 1890 roku była tu gorączka złota. W tym malutkim miasteczku, w którym żyje teraz niespełna 1000 osób, wtedy żyło 12 000 ludzi. Wszyscy przybywali tutaj wydobywać złoto. I to jest niesamowite miejsce, dlatego bardzo się cieszę, że też tutaj odwiedziłem. Dzisiaj mamy plan na fajny dzień, dlatego myślę, że bardzo warto będzie oglądać ten odcinek. Zdecydowanie. A jeśli ktoś z was nie widział jeszcze poprzednich odcinków, bardzo warto zobaczyć, ponieważ lecimy dzień po dniu z tej wyprawy. Zobaczycie, jak wygląda to piękne miejsce. To piękne miejsce, jeszcze nie zniszczone przez ludzi. Jest naprawdę jednym z top moich najpiękniejszych miejsc pod względem natury, jakie widziałem na świecie. Jesteśmy w miejscowości Skagway dokładnie. Tutaj odjeżdża pociąg. Trasa tego pociągu to jest jakieś 3 godziny. Idziemy znaleźć go. Teraz za chwilę odjeżdża pierwszy. Tylko my idziemy do miasta zapytać, jaka jest cena. No, na statku kosztowało $150 od osoby, a chcemy zobaczyć, ile tu kosztuje w mieście, jak po prostu kupimy. To nie będzie bardzo podobnie, no bo to tutaj typowo żyje z tego, że tu turyści przyjeżdżają. No kiedyś żyło z tego, że ludzie przyjeżdżali szukać złota, ale te czasy się skończyły. Ale możliwe, że będziemy mieli też okazję poszukać. Ale to zobaczymy później. Pójdziemy też oczywiście do Muzeum Złota tutaj. Ogólnie to miasto jest związane ze złotem. Tak wam powiem. Welcome to Skagway. Patrzcie, jaki poszukiwacz złota. Popatrzcie to. Mocne. Jak zasypywało tory, a trzeba było przyjechać. Wow. Do odśnieżania. Ale to musiało mieć moc. Powiem wam, że to miasteczko to jest jak z planu filmowego. Chciałem zapytać już teraz na stację, a w sumie zarezerwować sobie bilet na kolejny pociąg. Macie możliwość jechać rano, chyba około 9, a kolejny jest o 12:30. Czyli ten pociąg wraca tu po prostu o 12. No i później jedzie kolejny. O, ta stacja tu powstała w 1898 roku. Ale ja nie wiem dlaczego, ale mnie tak takie miejsca cieszą po prostu. Jestem zajarany na maksa tymi miejscami takimi. Dla mnie Alaska jest naprawdę jest takie zaskoczenie. Wiedziałam, że będzie super, ale nie spodziewałam się, że aż tak. Totalnie. Elo, misiu. No i dobra, bilety kupione. 2 osoby o 13 odjeżdżamy. $155 od osoby za taką wycieczkę.
Tym pociągiem właśnie będziemy jechać. White Pass Trail, który prowadzi do 2 miejscowości, gdzie właśnie była gorączka złota. 100 000 ludzi tu wtedy przybyło szukać złota. Zobaczcie, tutaj możecie zobaczyć Alaska. My jesteśmy dokładnie w Skagway. Jesteśmy tutaj dokładnie. I tutaj możecie zobaczyć populację w całej Alasce. 736 000 ludzi. Tu gdzie jesteśmy teraz, Skagway 1127. No, tak jak mówiłem, około 1000. No i będziemy teraz właśnie w Klondike Gold Rush, czyli National Historic Park. Byliśmy oglądać tutaj fajny film na temat tego, jak to tutaj wyglądało. Właśnie jak to się zaczęło od 1890 roku i przez parę lat, jak to trwało. 100 000 ludzi przybyło w te rejony szukać złota. I paru znalazło. Wiele osób zginęło, ponieważ musieli się przeprawiać przez góry. Będziemy dzisiaj prawdopodobnie też na cmentarzu. Ale dla rdzennych mieszkańców to oznaczało inwazję i mocno wypierali tych ludzi i też wykorzystywali ich później do jakiejś tam pracy. Wiecie, no i oni zbudowali też kolej, którą dzisiaj właśnie będziemy jechać, która ruszyła w 1900 roku. To też będzie bardzo ciekawe, że będziemy mogli jechać koleją, która naprawdę już ma tyle lat i która to jest wtedy, od tych czasów, kiedy była właśnie gorączka złota. To sobie śpiewa gościu. O, tutaj pierwszy budynek Camp Skagway Number 1, 1899 rok. Właśnie tu można zobaczyć, jakie domki były w 1898 rok. W Tajlandii. To trochę. W Tajlandii dalej takie są. O, ty, to był bałagan. Tutaj mieszkała prostytutka. No, nieźle. Hello, Liza. How do you do? Gorączka złota na Alasce rozpoczęła się pod koniec XIX wieku, kiedy tysiące poszukiwaczy przybyło w nadziei na szybkie wzbogacenie się. Najbardziej znana była gorączka złota w Klondike, która przyciągnęła wielu śmiałków, gotowych pokonać trudne warunki zimowe i dziką naturę. Chociaż niewielu z nich faktycznie znalazło bogactwo, to wydarzenie na zawsze zmieniło oblicze Alaski, przyciągając osadników i rozwijając infrastrukturę. Gorączka złota stała się także inspiracją dla wielu opowieści o przygodach i walce człowieka z naturą. Tu jest ta chatka, która powstała jako pierwsza tutaj właśnie w Skagway. Kapitan Moore ją tu postawił. Moore. No i później zaczęła się gorączka złota. Gorączka złota odmieniła życie tysięcy ludzi, przyciągając śmiałków z całego świata. Jej dziedzictwo pozostaje żywe w kulturze i historii Alaski. Po prostu wszystko tutaj dookoła, jak to wygląda, to jest coś tak pięknego. Patrzcie, jaki tutaj jest na przykład Bank of Alaska. Teraz idziemy tutaj do saloon na jakąś kawkę. No i dobra, moi kochani, ze względu na to, że to miejsce spowodowało, że gorączka złota nas po prostu też dosięgła i nie mogliśmy zrobić inaczej. Musimy iść, zacząć szukać złota. Dlatego teraz zabierzemy Was do miejsca, gdzie nie dość, że będziemy mogli go szukać, to po pierwsze będziemy cenić jak prawdziwi ludzie w kopalniach złota, w tych całych rzekach, gdzie szukali i tak dalej, gdzie po prostu zniszczyli sobie życie, można tak powiedzieć. My dzisiaj też to zrobimy na chwilę, ale to nic, bo my to złoto możemy później zebrać ze sobą. Pan powiedział, że tyle ile znajdziemy, tyle możemy ze sobą zabrać. To jest ciekawe, bo kiedyś jak byłem w takim miejscu w Nevadzie, no to musiałem go oddać. To był bezsens trochę, bo nie dość, że się natrudziłem, że go szukać, to jeszcze go musiałem oddać. No ale tak to było. No, także chodźcie z nami i znajdźmy trochę złota. There you go. That's good. And once you think you've shaken enough, we're going to angle our pans down like that. And that's how you want your dirt to look in this pan.
Because in doing so, all that gold that is in here is now right here where my finger is, right in the crux of this pan. So now what we have to do is we have to dunk this pan in such a way that it creates a current that sucks off what's in the top and pushes back what's in the bottom. And it sounds complicated, but it's not. Like, see, a lot of people call this a 45-degree angle, but in the prospecting business, this is actually a 44.6-degree angle. And what we're gonna do is this, just like that. Hit it with a safety shake, make sure that gold's still on the bottom. We're gonna go in and out until we have just about a tablespoon or so of dirt left. Musisz się tych kamieni, tak? Pozbyć jakby. No i zostały ci same kamienie, a piasku nie masz. A to chyba ma być w drugą stronę. Czy nie? Czekaj. Jemu chyba chodziło o to, że musisz się pozbyć tych kamieni, tak? A nie. No chyba tak, no. On nie ma tych kamieni. Ale jest złoto. Masz? Jestem bogaty. Yeah, O! there you go. But the less dirt you have, the better this is. What do you say? What is the weight of the gold? It's about 19 times heavier than water. 19 times, yeah? Yeah. Czyli złoto jest 90 razy cięższe od wody. And about the stones? How many times? It's about 7 to 9, 10 times heavier, depending. Okej, czyli od 7 do 10 razy cięższe od zwykłego Now, kamienia. you don't want to pour dirt out. What you want to do is, you see, you have a little bit of gold right here already. Okej, Że masz Like dużo... those flakes right there. yes. What we're going to do is we're going to, actually, you can pick out these big rocks too. There's no rule against that. But you have just about enough dirt for our last step here. Okay. So what we're going to do Ładnie to is, zrobił. you see I have the water like that on the outside of the pan. What we're going to do is we're going to swirl it around the outside like that. Remember, that gold's heavy and that dirt is not. So that gold's going to stay right where it is, Oh, wow. and that dirt's going to move right to the bottom. Czyli moje... Now, that's my demonstration pan, so I have way more gold than Okej. regular. It's my gold goes somewhere. Yep. Gently and enthusiastic. Okay. There you go, look. Okej. Now, let Czyli me run nie, you- nie zostawisz mnie, bo dużo chyba nie będziesz miał. No proszę bardzo, No. to ja mam Dobra, ja też sobie zrobię swoje. trochę złota mam. Trochę złota masz, dobra, teraz ja. Dobra, Ala, masz okazję You only want dirt coming out underwater. w środek wody. Co? Do wody masz to wsadzić po prostu. Aha, jak to? No i tak wypłukiwać. Te ciężkie wypadną. Like this? You want to go. Here, I'll show you. You want to go like that. A, dobra, faktycznie miałeś rację. Don't be afraid to lose it. It's heavy. It's not going anywhere. Okej. No i Dobra, co? i teraz na koniec zbiera się także tutaj te opiłki złota. I do wody. I do wody. Idzie. Jeszcze? Pokaż, ile tego mamy w naszej wodzie. No, chwila, moment. Bo oczywiście Piotrek też moje opiłki zebrał. There you go. Ja będę You got it składał. all too. Z karnikiem. Look at that. You got everything. Okej. Teraz trzymamy tu, wylewamy wodę. Heck yeah. There you go. Pokaż. Okej, great. Trochę piachu. Thank you. Trochę piachu, ale... Tutaj You guys dobra. have safe travels. Wherever you Thank go. you. Wherever you're going. Have fun. Thank you so And thanks for much. coming out. I appreciate it. Thank you. To było najbardziej gówniana rzecz, jaką robiłem po prostu. Ej, naprawdę, słuchajcie, kosztowało $30 od osoby. Przyprowadzili nas do takiego miejsca po prostu za sklepem. I trwało to ile? Nie, z 5 minut? 5 minut. Mamy tyle złota. Czekaj. Ale powiem szczerze tak, no. Na Kamyczek kolczyk. na Na coś, kolczyk będzie. albo na kolejny pierścionek zaręczynowy, Ala. Na Antarktydzie nie mogłem klęknąć. O. Zrób sobie coś. Czekaj. Kup sobie coś ładnego. Przetop sobie. Dzięki. Nie, znaj moje dobre serce. Czekaj, Ja już taki jestem. O. O. Nie no, wspaniałe. Piękne. Dobra, zobaczymy teraz do Red Onion Salon. O, popatrz, tam na górze dziewczynki są. Nie wiem, czy wiecie, ale w każdym takim salonie na dole było oczywiście pijaństwo, były tancerki, a na górze w pokojach przyjmowały właśnie prostytutki. I było tutaj napisane też, takie miejsce byliśmy jednym, było opisane, że wtedy jak zaczęła się ta gorączka złota, oczywiście też dużo kobiet tutaj przyjechało takiej pracy. Parę z nich
naprawdę się wzbogaciło w tych czasach tutaj. To jest z 1898 roku. Idziemy zjeść i później tutaj wrócimy. W przyszłym roku, podczas naszej trasy po Ameryce, znaczy po Stanach Zjednoczonych, nie po Ameryce, po Stanach Zjednoczonych, mamy zamiar też wrócić jeszcze na Alaskę, no ale oczywiście też w inne regiony. Alaska jest ogromna, także jest na pewno dużo fajnych miejsc do zwiedzania. Każdy, kto był, jak opublikowałem już coś na Instagramie, oczywiście bardzo serdecznie zapraszam Was na nasze Instagramy, czyli Ala Chorosz, Podróże Wojownika YouTube, dokładnie też na mojego TikToka, fanpage'a na Facebooku, wszystkich social mediach gdzieś tam działam, także bardzo serdecznie zapraszam. No i ludzie, potem jak opublikowaliśmy właśnie filmy, stąd, że jesteśmy na Alasce, to bardzo dużo osób pisało i różne miejsca wypisywali, które bardzo warto zobaczyć, także no, jest to miejsce na pewno, do którego się wraca, no a druga sprawa jest tak cudownym miejscem, tak pięknym 49. stanem, że będzie trzeba wrócić. Kiedyś mówiłem, że jednym z miejsc, w którym mógłbym kiedyś zamieszkać, to są Stany Zjednoczone. Po prostu bardzo mi się podoba w Stanach. No, oczywiście trzeba mieć dużo hajsu, żeby tu mieszkać, no bo bez tego to cieniutko, ale na pewno by to było jakieś ciepłe miejsce, by to musiało być. Czyli na przykład na Florydzie. Na Florydzie bardzo chętnie bym mógł zamieszkać. Na pewno nie byłaby to Alaska. Ja po prostu nie wyobrażam sobie żyć w miejscu, gdzie jest tak zimno i tak mało ludzi. Serio. Bo ja jednak lubię, jak się coś dzieje. A tutaj niewiele się dzieje. Jest ładnie, no ale w końcu to ładnie też się potrafi znudzić. No i ruszamy właśnie. Schodzimy ze statku. Idziemy na pociąg. Kolejny dzień i kolejne ekscytacje. Bo wiecie, co jest pięknego w tym pociągu? Że ten pociąg jeździ od 1900 roku. No, wiadomo, że troszkę go zmienili teraz, nie? Ale to sama trasa i to jest najważniejsze. I o to chodzi, że tam idzie tak cudowna trasa, tak piękne widoki, a Alaska jest obłędna. I to trzeba przyznać najbardziej. Bo jest. Wiecie, ja zawsze miałem takie swoich 5 takich kierunków, które po prostu dla mnie były zachwycające. Kiedyś zrobię nawet takiego, o tym filmie, jak na przykład 5 najpiękniejszych krajów, które widziałem, albo 10 najpiękniejszych krajów, ale to dopiero jak zobaczę cały świat. A znaczy każdy kraj na świecie. To wtedy takie zrobię. O, tutaj ludzie już właśnie wrócili z pociągu, a my tam idziemy. Tylko tu miała być Ala i ja nie wiem, gdzie ona jest właśnie. Jest, schowana. No. Ale na pewno powiem wam, że do tego filmu będą musiał dodać oczywiście Stany Zjednoczone, a dokładnie Alaskę, bo jest pięknie. No i klasa, White Pass Train. Już na nas czeka. Tamte, gdzie się kupowało na statku, pełniuteńkie wagony. A tu prawie nikogo. Znaczy nie prawie nikogo, ale spokojnie znajdziemy fajne miejsce. To już przypomina ten pamiętasz? Peru. No, ale tak. O, mamy miejsce, super. Startujemy zaraz, ale to będzie fajne. To jest w sumie największa atrakcja tego regionu. Zaczynamy. On the road, headed back to New Orleans. Driving in the country, past old-timey scenes. Big birds were singing in the tall willow trees. Mighty fine. Tak, tutaj idziemy takim pociągiem, ja się zastanawiam, jak ci ludzie tu wtedy przechodzili, naprawdę, tyle lat temu. Tu są naprawdę
znaczy potężna, potężna. Potężna, żeby przekraczać w zimie w tamtych czasach. 2,000 miles back, a better time. Kolej White Pass and Yukon Route to niezwykłe połączenie historii i malowniczych widoków. Została zbudowana w latach 1898, aby pomóc poszukiwaczom złota w pokonywaniu trudnego terenu na drodze do Klondike. Z okien wagonu widać surowe krajobrazy, głębokie kaniony i strome zbocza. Trasa prowadzi przez historyczne miejsca, które były świadkami gorączki złota, gdy pionierzy przemierzali te tereny w poszukiwaniu fortuny. Podróżując tym pociągiem, można poczuć, jak trudno było zdobywać te tereny ponad 100 lat temu. Każdy zakręt odsłania nowe widoki, które na długo zapadają w pamięć. To podróż przez czas i naturę w jednym z najpiękniejszych zakątków Alaski. A pack of crushed cigarettes fell to her feet. Wszedłem teraz na wagon. Patrzcie, jak pięknie to wygląda. That's the truth. And 2 pictures buried in a guitar case. Underneath the music sheets all over the place. I caught a glimpse of the sweetest girl's face I ever knew. And how many souls and times that I've told of places that had like to be. And how many days when I could have stayed instead of just getting up to leave. And given we make time. I właśnie przekroczyliśmy granicę z Kanadą. Zobaczcie, tutaj dokładnie jest granica Stany Zjednoczone i Kanada. Nie no, w tej Kanadzie to trochę inaczej. U nas w Ameryce to takiego nie mamy. Keep you from getting so low. And given we make time, I'll meet you down the line. Down the line, we'll meet up down the line. Down the line. Obiektywnie, żeby nie było. Ta wycieczka nie jest warta $155 od osoby, na pewno nie. I żebyście nie myśleli, że cebulimy. Bo wczorajsza wycieczka, za którą zapłaciliśmy 539 od osoby, była warta dla mnie nawet 1000, jeszcze by trzeba było zapłacić. Było tak pięknie. Ale tutaj absolutnie nikomu bym nie polecił tego zrobić. Nie no, ładnie w sumie jest, no zobacz, to ładne to jest, ale... To jest ładne, ale za $50. Tak. No. Nie za 155, a za dwie osoby 310. Jak powtarzasz moje teksty. Z mini wersją, nie? Ja papuguję. Papuguję trochę. Ale Właśnie tak do Piotrka powiedziałam, że kurczę, ta wycieczka jest fajna, ale jednak no nie w tej cenie. No nie, to zdecydowanie nie, no. Wiecie. I to nie jest cebula, to jest po prostu szczera opinia. Żałuję, że nie poleciałem na lodowiec, bo miałem do wyboru albo, że idziemy tu pociągiem, albo lecę na lodowiec helikopterem. Ale każdy mówił, jedźcie, fajny pociąg, super, każdy zamierzy. No i to jest też taka tutaj chyba najgłówniejsza atrakcja, No. którą każdy robi. No tak, no. Ale... A jeszcze jakby była brzydka pogoda, to w ogóle sobie tego nie wyobrażam. Chyba, że byłby śnieg, to by było świetnie. No ale jak jest śnieg, to nie jeździ. No i tu był właśnie ten cmentarz, który miałem nagrać i nie zdążyłem. Także tak, chciałem wam pokazać, ale musicie... No nie wiem. Może Grzesiu niech wstawi. Jednym z ważnych i historycznych cmentarzy na Alasce jest cmentarz Gorączki Złota w Skagway, znany także jako cmentarz Klondike. Został założony w czasie Gorączki Złota pod koniec XIX wieku i pochowani są tam pionierzy,
poszukiwacze złota oraz osoby związane z tamtymi wydarzeniami. Jednym z najsłynniejszych grobów na tym cmentarzu jest grób Jeffa Sopy Smitha, słynnego przestępcy i oszusta, który kontrolował Skagway w czasie gorączki złota, zanim został zastrzelony w 1898 roku. Cmentarz jest otoczony dziką przyrodą, co nadaje mu surowy, ale też historyczny charakter. No i jesteśmy z powrotem. No nie było szału, nie ma co gadać. O, na środku drogi stanął. O, tutaj też jest pokazane pomnik skrzynia. Jak wyglądało obozowiska. 1897 rok. Ja idę jeszcze się przejść tutaj, bo że zobaczę, jak wygląda ten Red Onion Salon. Tak w sumie idę zobaczyć. Ala poszła na statek. Także ja idę. Nie wiem na co. Jakiś sok może. Piwo, nie wiem. Czas pokażę. Zaraz. Tutaj zdjęcia dziewczyn, jakie tu pracowały. A nie rozumiem tego na górze. Po co to jest wystawa kaczek? Dziwna akcja. No dobra, czas wracać na statek, bo nie wiem, pogoda fajna, ale tak nieprzyjemnie wieje. Nie mam przyjemności schodzenia po mieście w ogóle. Tak, bo naprawdę fajny dzień, nie ma co narzekać. Swoje zrobiliśmy. W ogóle jutro mamy być w takim bardzo pięknym miasteczku. Teraz w sumie następny odcinek to już będzie ostatni rejs, bo przez kolejne 2 dni to już będzie jeden odcinek. Ze względu na to, że to są do portu, a w kolejny dzień nie schodzimy, tylko po prostu pływamy tam masaż, coś tam. I tam będziemy mieli taki rejs widokowy. Także kolejne 2 dni naprawdę spoko się zapowiadają. No i ruszamy dalej. Dzisiaj trasę mamy dość długą, ponieważ w kolejnym miasteczku będziemy dopiero jutro o 13. Także kawał drogi przed nami. Aż się zastanawiam, czym mnie zaskoczy jutrzejszy dzień. Bo szczerze mówiąc, każdy dzień tutaj jest wyjątkowy. Totalnie. Dzisiaj całkiem niezła kolacja. Świniak na kolację. Dzisiaj mamy kolację w stylu chińskim na bufecie. Normalnie byśmy byli w restauracji, ale ze względu na to, że jest chińskie, to stwierdziłem, że przyjdziemy. Inaczej ja przyjadę, bo Ala to już śpi. O, tutaj rybka jeszcze, spaghetti. Powiem wam, że jedzenie jest naprawdę smaczne. Można sobie codziennie hamburgerka zrobić, taka, albo z kurczakiem. Jest wybór, a jak ktoś nie chce tutaj jeść, o, pork, czyli chicken tom yum. Oj, to będzie ostra. Jak ktoś nie chce przychodzić na bufet, to zawsze może iść do restauracji. Tam ma do wyboru z menu. Jest całkiem spoko. Co jak co, ale tutaj na jedzenie narzekam. Nie wiem, co by było, jakbyśmy byli 2 tygodnie. Bo przeważnie jest tak, że tydzień jest to samo, później kolejny tydzień znowu jest to samo. Ale tak to jest spoko. O, tutaj są jeszcze jakieś szaszłyki. Nie, no piękne. Gulasz jakiś. Nie, to jest lamp curry. Jakieś pizzerinki małe. Mówię, codziennie też pizzę przygotowują. Pizza też naprawdę bardzo dobra. No akurat już końcówka jest. Dość późno przyszedłem. Ale to tak nawet specjalnie trochę, bo byłem przedtem na saunie. Trochę się wypocić. Powiem wam, że tutaj jak jest tak zimno, to mój organizm w ogóle się nie poci, a czasem się dobrze spocić. Także byłem na saunie. Intensywny trening zrobiony. Tak jest. Można zaczynać dzień. No, dzisiejszy dzień się zapowiada naprawdę niesamowicie. Patrzcie, jaką mamy pogodę.
Jakby tak nie patrzeć na ludzi w kurtkach, to by się No, wydawało, że jesteśmy... tak, ale mówisz, jakby nie patrzeć właśnie, że ludzie w kurtkach są. Chociaż powiem wam, że wielu się nie przejmuje. Siedzi w jacuzzi normalnie. Dzisiaj płyniemy do miasta Kichikan. Zapytam na miejscu, jak się mówi poprawnie. Miasta, które jest królestwem łososia. Także pójdziemy na pewno zjeść gdzieś jakiegoś pysznego łososia. Jeszcze godzinka i powinniśmy być już w kolejnym miejscu. Ale pogoda dzisiaj naprawdę sprzyja i to mocno. No i zeszliśmy już ze statku w miejscowości Kichikan. Ach, akurat nie widać w początku statku. Dzisiaj zaczynamy nasze ostatnie zejście podczas tego rejsu. Jutro już będziemy tego płynąć miejscem, które jest nazywane najpiękniejszym miejscem na świecie pod względem natury. Także ja po prostu sobie nawet nie potrafię tego wyobrazić, co my jutro zobaczymy. Ale to czeka na Was w jutrzejszym odcinku, a dokładnie to miasteczko, w którym jesteśmy, plus jutrzejszy dzień. Także od razu serdecznie Was zapraszam na kolejny odcinek. I pojutrze rano dopłyniemy już do Vancouver, do Kanady. Tam już mamy wynajęty samochód i parę dni pojeździmy po Kanadzie, żeby Wam pokazać też, jak piękne tam jest. Trzymajcie się serdecznie, pozdrawiam i bardzo się cieszę, że oglądacie tą wyprawę, bo to, co się dzieje ostatnio na tym kanale, w ogóle na wszystkich moich social mediach, to jest totalne wariactwo. Naprawdę fajnie, że doceniacie to, co robię. Jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Chcę Wam pokazywać najpiękniejsze miejsca na świecie, te najbrzydsze, te najbardziej dziwne, te, które Was będą interesowały, a także szokowały. Taki jest zamysł tego kanału. Także dziękuję bardzo, trzymajcie się i pamiętaj, że jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, wciśnij na dole suba, bo lecimy po 1 000 000. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Na razie. Come all you young rounders, and a story I'll tell of the promise of heaven and the warning of hell. But take heed where